Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, w kamieniołomie Zakrzówek. Gdzieś tutaj za nami są zatopione samoloty, więc będziemy ich szukać. A co lepsze, że samoloty jeszcze mają w środku pilotów, więc ogarniamy sprzęt i wbijamy do wody. Lecimy. Dzisiejszy odcinek powstał z producentem darmowej gry World of Warships. Pod koniec mamy dla Was bonus, więc oglądajcie uważnie. Okazało się, że jest prawdopodobnie automat nieszczelny, więc akurat dobrze, że to wszystko wychodzi teraz, a nie pod wodą. Wyczuwam spięcie w Konradzie. Jak tam Kącie gotowy? No jeszcze jak widzisz się trochę przygotowuję. Pierwsze nurkowanie, więc lekki stres jest, wiele rzeczy zapomniałem, ale na szczęście jest ze mną Kuba, który... Jak? mam Pierwszy nadzieję, doświadczony nurek jesteś przecież. że Szambonurek. będzie mnie ratował z okazji. Gdzie są baterie od... Dobra, tu są. Dobra, pierwszy test. O, To nieszczelny, to nie? dzielny, no. Briefing przed nurkowaniem. My jesteśmy w tym miejscu i tutaj mamy samolot, co nie? I zrobilibyśmy tak, w tutaj prawą krawędzią przepłynęli Sorry, że Ci przerwałem, Cyk. jeszcze lewą rękę zawrócę. do samolotu. Możesz bliżej z tą kamerą podejść. Potem byśmy podpłynęli do autobusu, on jest na 18, czyli najgłębiej. Z niego poręczówką byśmy wyszli tu, Przez lasek. przez lasek i tutaj do platformy, mniej więcej na tej głębokości się zrobili, wiesz, 3×5, przystanek i wynurzyli się tędy, co nie? Standardowo. No dobrze. Ja sobie to tylko przerysuję na mapę. Picasso normalnie. To mi zaimponowałeś. Pokaż ją jeszcze raz. To wszyscy wszystko będą wiedzieć. Jeszcze nasze plany mogą. Dobra, dawaj. Taka łapa, tyle stów. Kolejna urbexowa rada, jak na naszym Instagramie. Lubrykanty nawilżające. Durex Play. To jest ta Rada 69. Najlepsze, aby założyć piankę. Jak się nie mieścicie. Jak na razie coraz przyjemniej. Był taki stopień. O! Jesteśmy na wodoodpornych obudowach, więc może być słychać Kijowa. Ale płyniemy w tamtym kierunku, prawą stroną tego zbocza, co widzieliśmy wcześniej. I jak zawsze podczas nurkowania witam Was ja, podwodny lektor. Właśnie zeszliśmy pod wodę, szybka ogarniawka. Konrad jest fajnie. Głębokość 5,7 metra, więc już nas nie wypycha. I znaleźliśmy poręczówkę. Może ona nas doprowadzi do wraku Antonowa. Prowadziłem ten nasz podwodny peleton, aż natrafiliśmy na znak. Na szczęście nie był to zakaz wjazdu, zakaz wstępu, więc główką na świat, a do góry nogami w sumie, popłynęliśmy dalej. Lusterko do make-upu, gdyby ktoś się rozmazał pod wodą. Ale na pewno Was interesuje, o co chodzi z tym całym wrakiem, co i jak. Oddaję więc głos Łukaszowi. A teraz zapytacie, skąd to centrum nurkowe. Powstało w 99 i od 20 lat zajmuje się właśnie szkoleniem, a także jest fajnym miejscem dla pasjonatów właśnie, jeżeli chodzi o nurkowanie. No dobra, ale o co chodzi z tym samolotem? Otóż w 2010 roku zatopiono wrak samolotu An-2, który znajduje się około 12 metrów pod wodą. Oczywiście to nie jest pełen wrak. W środku znajdują się 3 pomieszczenia. Kabina transportowa, kabina pilotów, a sam samolot w tym momencie nie ma już skrzydeł. Oczywiście jest bardzo ciekawym miejscem, jeżeli chodzi o nurkowanie. A w jego okolicach również znajduje się pewien stały bywalec, z którym mam nadzieję chłopaki zbiją piątkę, a przynajmniej się z nim przywitają. No i już jesteśmy pod wodą. Poręczówka ciągnęła się dalej. Tutaj pozdrawiam mojego brata, od którego pożyczyłem tą maskę 5 lat temu i jeszcze nie oddałem. Głębokość 11 metrów, więc już powinniśmy zbliżać się powoli do wraku samolotu. Wypracowałem sobie taki sposób spoglądania, czy z Konradem wszystko ok, i wyłonił się z czeluści wody. Wrak Antonowa. Postanowiliśmy, że najpierw przywitamy się z załogą.
No dzień dobry panowie, co tam u was słychać? Jak tam, gdzie lecimy? Jacyś mało wygadani. No i tak skrupulatnie zaczęliśmy eksplorację wraku. Śmigiełkiem dało się zakręcić. Tu na tym ujęciu widać, że ktoś się podpisał podobnie jak nasz Konrad na wraku. Kondzio. Piloci niemrawo odpoczywali. Nie zanudzę was gadką, oddaję głos naszym pilotom. Subskrybuj kanał. Urbex History. Tutaj Numa Numa jej i Kurtasi Numa Numa jej, Kipurtansi Numa Numa jej. Dojrzałem coś na dnie, a mianowicie rękę jednego z pilotów i chciałem ją wyciągnąć na powierzchnię, a zresztą zobaczcie, czy mi się to udało. Muszę przyznać, że trochę pokracznie, bo się wszystko pozaczepiało. Okazało się, że ręka była na jakiejś lince. Wszystko spadło, ale już nie grzebałem dalej. Natomiast kokpit wam pokażę. Nie wiem, od czego była ta biała wajcha, ale jak się zacząłem domyślać, to ta po lewo to był gaz. Natomiast nie palił, nie chciał odpalić samolot. Ale co ciekawe, jeszcze stery, pivot, czy jak to się nazywa, ta cała awionika działała. A samolot ku naszemu zaskoczeniu miał skrzydła, bo widzieliśmy wcześniej w internecie, że zostały ucięte. Wcześniej zaplanowaliśmy pewną rzecz, a mianowicie rozwiesimy pod wodą flagę. Robiliśmy to pierwszy raz i nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to naprawdę trudne. Szczególnie jeżeli robi się to w pojedynkę. Więc najlepszym rozwiązaniem było się po prostu z nią przepłynąć. Oczywiście ja też musiałem spróbować. Ale posłuchajcie Łukasza, bo ma kilka ciekawostek na temat kamieniołomu. Musimy wrócić znowu do historii kamieniołomu. Podczas II wojny światowej pracował tutaj pewien znany ktoś, którego na pewno wszyscy kojarzą. W latach 40-41 podczas II wojny światowej w tym kamieniołomie pracował Karol Wojtyła, czyli późniejszy Jan Paweł II. I pod wodą znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca to wydarzenie. To są ostatnie momenty, w których można zanurkować w tym miejscu, ponieważ w lipcu tego roku, czyli 2019, to miejsce przejdzie rewitalizację, zostanie zamknięte. No i jeszcze nie wiadomo, jaka przyszłość czeka to miejsce nurkowe. Na pewno, jeżeli chcecie zanurkować w tym miejscu, to macie jeszcze niecały miesiąc. No, nam się udało, na szczęście. Nie moglibyśmy sobie odpuścić, gdybyśmy nie wpłynęli do środka. Konrad sprawdził głębokość 10,4 metra, a ja wpłynąłem do środka. Na ziemi leżały drzwi. Cały środek został wybebeszony właśnie specjalnie ze względów bezpieczeństwa nurków. Na
Na ścianach widniały napisy z różnymi kilogramami i domyśliłem się, że wskazują one punkty, jak i co w danym miejscu, jaką masą można coś obciążyć. Niestety kokpit był zamknięty, zapukałem, ale nikt nie otworzył. Więc zacząłem płynąć w stronę ogona. Przez drzwi pomachał mi Konrad. Latarką w oczy. Z tyłu już było bardziej wąsko, miejsce ustanowienia IAS? Chyba to. Powiem wam szczerze, że nie wiem co to jest, jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzu. I powoli zmierzałem w stronę ogona. Fajne doświadczenie wpłynąć do takiego wraku, szczególnie do wraku samolotu, który bądź co bądź jest w swoim najmniej naturalnym środowisku, bo jest pod wodą. Pierwszy raz miałem okazję zrobić coś takiego. Powoli wypływając na zewnątrz, złapałem jeszcze kadr na drzwi, opisane po rosyjsku. No bo w końcu to ich samolot. Rozejrzałem się, czy na pewno mnie nie wyciągnie strumień powietrza z pędzącego samolotu, ale na szczęście nie, ale przygotowaliśmy dla Was pewną niespodziankę. Na podwodnej tabliczce pod mapą krył się pewien sekret, a mianowicie długopis, który pisze, a w sumie to chyba ołówek, który pisze pod wodą. Dlatego dla wytrwałych napisałem tam subskrybuj i naszego Instagrama Urbex History Podłoga Official. Także po więcej zdjęć zapraszamy naszego Instagrama. Tu jeszcze jedna niespodzianka, a mianowicie bonusy w grze World of Warships. Ale posłuchajcie od niej od Łukasza. Pamiętacie o pewnym bonusie, o którym wspominaliśmy na początku filmu? Mamy dla Was pewną niespodziankę. W opisie tego filmu znajduje się link, dzięki któremu po założeniu nowego konta w World of Warships dostaniecie pakiet o wartości 100 zł. A czym jest World of Warships? Jest to darmowa gra MMO polegająca na toczeniu morskich bitew okrętami pancernymi na zróżnicowanych mapach, na wielu różnych akwenach bądź morzach, a te bitwy możecie toczyć z wieloma graczami na całym świecie. Ale bonus bonusem, wróćmy do naszego filmu. Ta linia, którą widzicie, jest przyczepiona u góry do bojki. Tutaj wpadłem na pewien pomysł. Ponieważ Konradowi już zaczęło się wcześniej kończyć powietrze, to nie dopłyniemy do naszego autobusu, tak jak pierwotnie zakładaliśmy. Dlatego jeszcze zahaczyliśmy o jedno skrzydło i doszliśmy do wniosku, że będziemy wracać. I wykorzystamy do tego linę z bojką. Plus taki, że bezpiecznie się wynurzymy i zrobimy przystanek na 5 metrach 3 minuty. Minus taki, że potem będziemy musieli walić z płetwy aż do samego brzegu. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Zaczęliśmy kontrolować komputery, kiedy się przełączą w tryb przystanku bezpieczeństwa. Jak widzicie, jest stop, czyli 3 minuty na głębokości 5 metrów. Tutaj zaczęliśmy się przekomarzać. Mimo to, że mnie nie słychać, to zacząłem tłumaczyć, że teraz zrobimy ten przystanek bezpieczeństwa. No i następne 3 minuty spędziliśmy pod wodą, patrząc się sobie głęboko w oczy. Aż w końcu komputer odliczył do zera i mogliśmy się bezpiecznie wyłonić, jak Superman z ręką do góry. Najgłębiej zszedłem na 12 metrów
i 30 cm. 35 minut nurkowaliśmy. Płyniemy teraz do Łukasza. Pewnie opowiedział wam parę ciekawostek na temat Zakrzówka, tego terenu, na którym znajdujemy się właśnie teraz. A z takich jeszcze fajnych, ciekawych rzeczy to był tu papież. To ja czekam na was przy wyjściu, a wy od drugiej strony idziecie. drugiego wyjścia. Musieliśmy trochę zupgrade'ować to, bo skoczyło się wcześniej powietrze, a mi straszny skurcz lewej nogi złapał, aż chodzić nie mogę. A jak było w ogóle? Super ekstra fajnie, jak zawsze. Mówiłem o stałym bywalcu na statku, to znaleźliście go? Nie na statku, a na samolocie. Na samolocie. Tak, dwóch znaleźliśmy. Była Zadowoleni, piątka z wina? jak zawsze, siedzą i czekają. No, między innymi na nas. Nowe odcinki jak zawsze w każdy piątek o 16, więc jeżeli nie chcesz żadnego przegapić, to zasubskrybuj nasz kanał. Odwiedź też nas na Instagramie. Do zobaczenia na następnej wyprawie.